Witajcie w odcinku pod tytułem Kiedy z miksera zrobił się bokser, a Zelmer to już nie to co kiedyś. Dziś przywrócimy do sprawności pełnoletni mikser z dawnego rzeszowskiego Zelmera. Mikser serii 181 wzmocniony napisem Turbo. Operację tę może wykonać każdy przy użyciu podstawowego domowego zestawu narzędzi, w skład którego wchodzą śrubokręt krzyżak, po burżujsku zwany Philipsem, kombinerki, cienkościenna nasadka numer 13 i oczywiście król królów, czyli młotek. Potrzebne jeszcze będą części zamienne. Dwie blaszkopanewki, numer części to 251.0005 oraz dwa koła zębate do przekładni ślimakowej, numer części to 251.0004. I tu miła niespodzianka. Oryginalne części nadal dostępne są u pierwotnego producenta sprzętu, czyli rzeszowskiej firmy Zelmotor, wydzielonej kiedyś z Zelmera, a dziś sprzedającej swoje małe AGD pod marką własną SMAP. Prawda, że proste? Części kupiłem bezpośrednio na stronie zelmotor.com. Wyniosło mi to niecałe 13 zł z przesyłką. Blaszki nie były dostępne na stronie, ale po rozmowie telefonicznej przemiły pan dorzucił mi je do paczki. Zaznaczę tylko, że było to przed czasami, gdy Adam Glapiński zapałał miłością do gór i kserowania złotego. Dziś taki zestaw jest około 2 razy droższy, ale nadal dostępny. Naprawianie tego miksera to nie tylko ekologia i ekonomia w jednym. Ten mikser jest po prostu lepiej wykonany niż jego współczesne odpowiedniki. A poza tym jest turbo. Trzepaczki mają na końcach ślizgi, dzięki czemu lepiej zachowują się w naczyniach. Grube wałki trzepaczek o średnicy około 6 mm. Mikser ten dodatkowo ma końcówkę blendującą, wykonaną z aluminium, dzięki czemu nie straszne jej gorąco. Wkręca się ją z tyłu. W celu rozmontowania miksera należy wykręcić 2 wkręty i uwolnić 3 zatrzaski znajdujące się w dolnej części obudowy. A tak wygląda praca przekładni ślimakowej. Nasza nie pracuje płynnie, gdyż ma uszkodzone zęby. Koła wykonane są celowo z tworzywa sztucznego, dzięki czemu gdybyśmy włożyli w trzepaczki palec, to jest duża szansa, że skończy się tylko na rosyjskim manikir. Widać, sprzęty Zelmera były ze sobą w pełni plug and play i odkurzacz Zelmera świetnie sprawdza się w czyszczeniu miksera Zelmera. W tym celu nie musimy instalować żadnych dodatkowych sterowników. Żeby zdemontować koła, należy zdjąć zabezpieczenia sprężyste. Można próbować je podważyć, ale skoro i tak koła są do wymiany, po prostu zniszczymy je, nie deformując zabezpieczeń. Mikser niestety zaciąga powietrze od strony trzepaczek, przez co różne pyszności osadzają się w jego wnętrzu. Warto co jakiś czas odkurzyć go nawet bez rozbierania przez same kratki. Wyjmujemy stare wkładki ślizgowe. Jak widać są już statygowane i zużyte. Stara panewka jest około 2 razy cieńsza od nowej. Do smarowania panewek używam białego smaru z dodatkiem teflonu. Jest on dość rzadki. Smaruję wewnątrz i na zewnątrz.
Delikatnie kształtuję blaszkę na starym kole. Wsuwam zabezpieczenie w zamek, dzięki czemu panewka będzie nieruchoma. Po zamontowaniu blaszek wkładam stare koło, żeby mieć pewność, że blaszka jest dobrze dopasowana. Smaruję białym smarem z dodatkiem teflonu. Miedziane podkładki idą na koła. Koła należy ustawić tak, aby mieszadła nie uderzały o siebie. Ja ustawiam przesunięcie na około 45 stopni. Podkładki i zabezpieczenia również smaruję. Teraz musimy nałożyć zabezpieczenie. Proponuję metodę manualną udarową. Najpierw wstępnie przy użyciu nasadki wsuwam zabezpieczenie na miejsce. Przed założeniem zabezpieczenia na drugie koło sprawdzam przesunięcie trzepaczek względem siebie. Podkładam pod koło z drugiej strony kawałek plastikowej rurki 16 mm i przy użyciu metody udarowej kasuję luz. Na przykładnię nakładam suchy smar teflonowy. Jak widziałem, producent używa smaru stałego. Ja natomiast mam nadzieję, że to rozwiązanie pozwoli na czystszą i dłuższą pracę zespołu. A na koniec mały tip. Wlot powietrza chłodzącego znajduje się z przodu, w związku z czym miksując pylące produkty jak np. kakao, cukier puder lub mąkę, warto zachować dozę ostrożności, a mechanizmy miksera będą dłużej czyste i sprawne. Dziękuję i przepraszam za oglądanie. Do zobaczenia kiedyś.